Moje drogie Panie, witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj chcę porozmawiać z Wami o tym, jak wyglądać stylowo, a także młodziej dla kobiet 50+. Bardzo często zadajecie mi takie pytanie, jak właśnie się ubrać dla kobiety 50+, jak wyglądać, żeby to wyglądało dobrze, żeby to wyglądało na czasie, modnie. Więc dzisiaj poruszę ten temat, może zacznę ten temat, tak powiem. I jeśli podoba się Wam ten temat, to piszcie obowiązkowo o tym w komentarzach, będziemy go dalej kontynuować. Ja się nazywam Violeta Tymul, mówię o stylu, o elegancji, o kobiecości, dlatego obowiązkowo subskrybuj ten kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. A ja przechodzę do pierwszego punktu, który jest tak naprawdę bazą i dopiero na tej bazie będziemy budować już ubranie, stylizację, różne dodatki. Czyli chodzi mi przede wszystkim o to, aby była zadbana cera oraz włosy. Jeśli chodzi o włosy, to wiecie, jest takie przekonanie, że w takim bardziej dojrzałym wieku to kobieta już powinna mieć krótkie włosy, nie może pozwolić sobie mieć dłuższych włosów. No, ja się nie mogę z tym zgodzić na 100%, ponieważ ja uważam, że kobieta może mieć takie włosy, jakie jej się podobają. Tyle, że te włosy powinny być naprawdę bardzo dobrze zadbane. Nie powinny być jakieś przesuszone. Też powinny być farbowane w jak taki najbardziej naturalny kolor. Ponieważ jednak ja wychodzę z założenia, że w większości z nas przyroda już stworzyła nas w taki idealny sposób, szczególnie kolorystycznie. Więc my mamy bardzo piękne zestawienie, każda osoba, każda kobieta, pomiędzy naszym kolorem skóry, a kolorem naszych włosów. Więc dlatego ja bym jednak radziła wybierać ten taki najbardziej zbliżony do koloru naturalnego, albo troszkę jaśniejszy. Tak naprawdę najgorsze, co może być, to gdy kobiety wybierają ten taki bardzo ciemno-czarny kolor włosów, farbowany, tak? Taki wroni czarny. To naprawdę nie wygląda dobrze i to nie tylko kobiety 50+ takie wybierają, młode kobiety też taki kolor wybierają. Ja uważam, że to jest najgorszy kolor, jaki można wybrać, ponieważ nie jest on naturalny, nie wygląda on naturalnie. Naprawdę z daleka widać, że to są farbowane włosy. I nie wiem po co. Naprawdę pytanie moje brzmi po co. Naprawdę zapewne ta kobieta miała o wiele piękniejszy kolor naturalny. Więc tak powiem, że w bardziej dojrzałym wieku farbujemy włosy może troszkę jaśniejszy kolor. Fajnie, gdy można jakiś taki balejaż zrobić, troszkę jakieś takie dodać takie momenty jaśniejsze we włosach, ale też eksperymentujcie z fryzjerem, żeby on też Wam doradził, jak to najlepiej jest zrobić. Też jeszcze co do siwych włosów, to chcę powiedzieć swoje zdanie. Naprawdę bardzo podziwiam takie modelki, które są dojrzałymi kobietami i mają takie długie, siwe włosy, takie piękne. Fajnie to u nich wygląda i jeśli u Was wygląda to podobnie, to oczywiście może być. Wygląda to naprawdę bardzo stylowo, bardzo tak niezwykle, tak, bardzo tak atrakcyjnie. Jednakże jeśli to nie wygląda tak dobrze jak u nich, a czujecie się, że z tymi siwymi włosami wyglądacie gorzej, bo na pewno jednak siwe włosy zawsze nam dodadzą wieku, na pewno. Nawet te modelki, jestem pewna, że one są bardzo piękne i tak dalej, ale gdyby im pofarbować włosy w jakiś taki naturalny, piękny kolor, to wyglądałyby one młodziej, naprawdę. Na 100%. Więc z tymi siwymi włosami ja bym nie wpadała w ten taki ogromny trend i nie poszukiwała i nie biegła za tym trendem, ale jeśli Wam się podoba, jeśli też macie dobre, fajne, zadbane, piękne włosy, to dlaczego i nie? Naprawdę wyglądać to będzie wyjątkowo. Co do zadbanej cery, to chcę Wam powiedzieć, że nie chodzi mi o to, że trzeba wstrzykiwać sobie jakiś botoks czy jeszcze coś, nie. Chodzi o to, że po prostu robimy sobie jakieś maseczki w domu, dbamy o tę cerę, nawilżamy ją, że wygląda ona dobrze, tak? Nie chodzi mi o to, że trzeba pozbyć się zmarszczek. Nie. Te zmarszczki są dobre i w określonym wieku wyglądają one stosownie i na miejscu. Powinny one być, więc ja bym tutaj nie myślała o czymś takim. Bardziej bym dbała, szła w tym kierunku, żeby zadbać o dobrą pielęgnację, o dobry krem do twarzy, dobry serum, też na noc zawsze taki nawilżający, właśnie odmladzający krem. I tutaj też można próbować takie różne zabiegi dermatologiczne, ale nie radzę czegoś inwazyjnego. Oczywiście ja sama nie jestem zwolenniczką takich bardziej inwazyjnych zabiegów dermatologicznych, więc już według preferencji tak naprawdę. Jeśli podoba Ci się to wideo, to obowiązkowo stawiaj lajka, pomoże mi to w rozwoju mego kanału i też pomoże innym kobietom znaleźć to wideo na YouTubie. Dziękuję Ci bardzo za to. Kolejny punkt to chcę zwrócić Waszą uwagę na obuwie. Przede wszystkim naprawdę w takim wieku 50+, który
nie jest aż takim bardzo dojrzałym wiekiem tak naprawdę. Teraz te się granice wszystkie przesunęły, więc naprawdę no poczujcie się i pozwólcie sobie jeszcze czasami założyć obcas, a może i nie czasami, jeśli czujecie się z tym wygodnie, jeśli to jest też taki stabilny obcas, to dlaczego by też i nie zakładać tego na co dzień, jeśli oczywiście jest wygodnie, tak? Jeśli mamy jakąś tam deformację stopy, no to oczywiście wtedy już coś specjalistycznego, tak, dla siebie wybieramy, ale po prostu no, nie trzeba w jakimś okresie wybierać te obuwie tylko jakieś takie ortopedyczne, super wygodne i takie, no takie stereotypowe dla bardziej po prostu osób w starszym wieku. Nie, to obuwie może naprawdę być bardzo piękne i też byłam jakoś w Wilnie chyba z mamą, byliśmy na mieście i widziałam taką panię, no po prostu chciałam jej zrobić zdjęcie, ale tak się czuję głupio, tak robić zdjęcie komuś na ulicy, może trzeba było do niej po prostu coś, no nie wiem, porozmawiać o czymś z nią, coś jej do niej powiedzieć, ale ta pani, no nie wiem ile ona miała lat, no chyba 70 kilka. Była ona ubrana cała na zielono, w takim powojennym żakiecie ze spódnicą i była na szpilkach, no po prostu na szpilkach, takich też zielonych, dopasowanych idealnie do koloru swego właśnie ubrania. No wyglądała wow, jakby jakaś z filmu dama tutaj nam wyszła, więc naprawdę wyglądała atrakcyjnie, uroczo, po prostu wow. Ale no nie trzeba zakładać szpilki, jeśli jest to niewygodne i też w określonym wieku może to jest też niebezpieczne. Wszystko zależy od naszych preferencji, ale pamiętajcie, że zakładamy nieduży obcas i już wyglądamy lepiej, już tutaj wstajemy troszkę tak bardziej równo, te plecy do tyłu i mamy tutaj naszą sylwetkę taką piękną i też nasz krok się robi bardziej kobiecy, też jest mniej szybki, tak, i taki no bardziej atrakcyjny do oglądania. Kolejny punkt to nasza biżuteria, z której korzystamy i tutaj chcę zwrócić uwagę na to, jak fajnie będą wyglądać perły. Tak naprawdę są one bardzo uniwersalne i będą pasować jak i dla młodszych kobiet, tak i dla bardziej starszych. Dlatego naprawdę perły są zawsze dobrym prezentem dla kobiety. I powiem Wam, że można też zakładać dużo perel naraz i łączyć je w jakiś sposób, jeśli macie dużo tych nitek perel. No może zostały Wam, nie wiem, od babci, prababci, tak? Bo to są to właśnie no taka biżuteria się przekazuje z pokolenia na pokolenie. I właśnie Coco Chanel bardzo lubiła właśnie dużo tutaj tych perel założyć, że po prostu widziała w tym no, piękny dodatek dla każdej kobiety. I naprawdę będzie on tutaj dobrze oświeżał naszą twarz, robił ją bardziej promienistą i też oczywiście no, można mieszać te perły i sztuczne z naturalnymi, no jednak ja bym radziła jednak już w takim bardziej dojrzałym wieku wybierać biżuterię z bardziej takich no, drogocennych kamieni, powiem, no bardziej szlachetnych, półszlachetnych kamieni, tak? Odchodzimy od jakichś takich może plastikowych, jakichś takich nienaturalnych, bardziej surowców, w takie już bardziej szlachetne, półszlachetne, ponieważ wtedy też będziemy wyglądać lepiej. I co się tyczy perel, to nieobowiązkowo one powinny być morskie, mogą być oczywiście rzeczne perły i też będą pięknie wyglądały. Więc po prostu no, już tworzymy taką bardziej przemyślaną tą biżuterię, tak? Te wszystkie akcesoria dobieramy naprawdę przemyślanie i lepiej inwestować w lepszą jakość i mieć ich mniej, tak, niż więcej, ale żeby to było coś takiego no, dużego, takiego no, może i też tanio wyglądającego, złej jakości, widoczne, że to było już takie, wiecie, zakładane, może jakieś uszkodzone. Odchodzimy od tego, ponieważ no, to wszystko będzie robiło, że wyglądamy gorzej, tak, i mniej stylowo. Dlatego naprawdę tutaj warto inwestować. Kolejną rzeczą, którą warto inwestować, to są właśnie okulary. I tutaj tak naprawdę chcę zwrócić Waszą uwagę, że trzeba je dobrze dobrać do formy naszej twarzy, do kształtu naszych rysów twarzy. Ja też mam wideo, gdzie pokazuję, jak wybrać okulary przeciwsłoneczne. No tam też można troszkę skorzystać z tych rad. Jeśli powinnyśmy, tak, musimy nosić okulary na co dzień, to naprawdę zainwestujcie w to, proszę, ponieważ no, widzą Was tak osoby najczęściej i też dobrze dobrane okulary no, będą dodawać tego stylu, będą też odmladzać i po prostu no, pomogą Wam stworzyć taki piękny wizerunek siebie, który jest i atrakcyjny, i współczesny. A przy tym no, będziecie wszystko dobrze widzieć, więc to jest zawsze tutaj dużym plusem. Więc te okulary no, warto zainwestować, czasami no, dość drogo one kosztują, ale jak się zainwestuje, to na pewno na kilka lat to będzie dobrze na nas pracowało. Kolejny punkt to apaszki. Tak naprawdę powiem Wam, że ja jestem miłośniczką apaszek. Też robiłam wideo na swoim kanale, gdzie pokazuję, jak wybrać apaszkę, też jak ją zawiązać najlepiej i powiem Wam, że
uważam, że każda kobieta powinna mieć te apaszki, no ale kobiety 50 plus obowiązkowo. I wiecie, miejcie takie przyzwyczajenie, żeby po prostu każdego roku kupować sobie przynajmniej jedno. No przynajmniej jedno naprawdę każdą z nas stać. I właśnie zobaczycie, jak fajnie to będzie dodawało Wam tej atrakcyjności, pomagało stworzyć bardziej fajne, ciekawe stylizacje, a także też tutaj zamaskuje te miejsca, tak, może szyję, która już nie wygląda tak fajnie, jak nam by się chciało, a może u kogoś dobrze wygląda, ale no wiecie, ja sama po sobie widzę, że chyba starzenie się zaczyna od szyi, tak mnie też masażystka mówiła, bo już tak widzę tutaj takie paski, więc myślę, że te apaszki to fajnie wszystko nam tutaj zamaskują albo po prostu odciągną uwagę od tego miejsca, więc to jest idealny dodatek, naprawdę idealny. I tutaj chcę zwrócić Waszą uwagę, że warto kupować naprawdę najwięcej możliwych kolorów. No po prostu będziecie mogły dopasować to lepiej, o wiele więcej stylizacji stworzycie i także kupujemy różne rozmiary, ponieważ też po różnemu zawiążemy różne okazje, może bardziej letnie, może bardziej zimowe, tak? Większe. Czym większe, tym bardziej lepsze będą one na zimę. I z apaszkami, na co chcę zwrócić uwagę? Ja jednak zachęcam, żeby kupować tylko jedwabne. Ja sobie kupuję tylko jedwab z apaszek, ponieważ przede wszystkim jedwab na pewno zawsze wygląda lepiej i będzie wyglądał na pewno lepiej niż każdy poliester, nawet najlepszej jakości. A po drugie, zapewni on Wam też funkcje takie termiczne, po prostu nie będzie tak wiał wiatr w Waszą szyję, będziecie czuć, że coś Was chroni. Więc jedwab właśnie jest najlepszą tkaniną na to, właśnie to taka nieprzepuszczalność tego wiatru. No i w ogóle to jest o wiele lepsze w kontakcie z naszą skórą, tak? Na pewno jedwab ma dużo właściwości takich też antyinflamatoryjnych, więc też bakteryjny jest, więc naprawdę to jest bardzo zawsze dobra inwestycja. Jedwab i też jak będziecie wiedzieć, że macie jedwabną apaszkę, zakładacie ją, to i nastrój będzie lepszy, ponieważ wiecie, że zakładacie na siebie jakość. I dziewczyny, obowiązkowo dajcie mi znać w komentarzu, jakie wymienione przeze mnie rzeczy podobają się Wam najbardziej, z których może już korzystacie albo planujecie skorzystać, albo też może jakieś Wasze indywidualne triki i sposoby. Piszcie obowiązkowo o tym w komentarzu, naprawdę będzie mi przyjemnie o tym poczytać, a także dla innych kobiet, które to oglądają. I kolejny punkt to to, że każda kobieta powinna mieć sukienkę. Tak się mówi, malą czarną sukienkę. No, ja też mogę powiedzieć, że jeśli pasuje Wam czarny kolor, to oczywiście powinna to być mala czarna. Jeśli nie, to może jakiś inny kolor, może granatowa, może jakaś taka butelkowa zieleń bardzo pięknie się sprawdzi na bardziej rudych włosach na przykład. Więc wybierzcie ten kolor, który idealnie pasuje dla Was, ale wolałabym, żeby to była taka w takich ciemniejszych, tak, kolorach, w ciemniejszych tonacjach, ponieważ idealnie ona sprawdzi się dla Was na wieczór. Gdzie byście nie chciały wyjść, zawsze będzie można ją założyć, czy to do teatru, czy to do restauracji, a także tę samą sukienkę można na górę założyć sweterek, albo na górę założyć żakiet i tę samą sukienkę można założyć też do pracy, albo na wyjście na kawę z koleżankami, więc to będzie taka sukienka, która będzie multi-use, tak chcę powiedzieć, chyba myślę o kuchni, o jakimś gotowaniu, to taki śmieszny moment. Chodzi o to, że ta sukienka, będziecie mogli wykorzystać ją w różnych swoich momentach życiowych i w ten sposób po prostu oszczędzacie. Warto tutaj kupić taką sukienkę, która oczywiście będzie dobrze pasowała do Waszej sylwetki, dobrze byłaby dopasowana. I ja jednak tutaj radzę, że w bardziej dojrzałym wieku nie kupujmy już takich sukienek mini albo spódnic. Lepiej, żeby ona była za kolano. Teraz też taka długość jest bardzo modna, żeby to była za kolano, więc będziecie też wyglądać bardzo stylowo, bardzo trendowo i w tym momencie też wiecie, trudno mi o tym mówić, ponieważ chodzi o to, że może ktoś uważa, że jego figura, jego sylwetka jest idealna i też chce chodzić w spódnicach mini, nawet w 50, 60 lat i 70. Tak, można. Jak Wam się to podoba i nieważne Wam, co inne osoby pomyślą, oczywiście, bardzo proszę. Ja nic nie mówię, że nie można, ja po prostu radzę, że myślę, że nie bardzo to stosownie będzie wyglądać i jednak osoby dookoła będą sobie myślały, że chyba jednak nie było wystarczająco tych spódnic mini w młodości, dlatego teraz tutaj się coś kompensuje. Po prostu każdy na to zwróci uwagę, że w naszym społeczeństwie tak jest przyjęte, że to nie jest jeszcze ok i może jakieś takie panie, które są modelkami, które są naprawdę znane tak na świecie, one mogą promować to i w starszym wieku zakładać też jakieś krótkie ubrania, krótkie spódnice, ale myślę, że
zwykła kobieta, która mieszka gdzieś tutaj w bloku, jest sąsiadką czyjąś, no myślę, że może to nie do końca. No ale jeśli czujecie się z tym pewnie, czujecie się z tym dobrze, dlaczego by i nie? Ale ja jednak radzę, żeby ta spódnica była jednak dłuższa. A jeśli Panie jakieś oglądają w młodszym wieku, to teraz zakładajcie jak najczęściej spódnicę mini, żeby po prostu później, w późniejszym wieku, no już tak się czuć, że okej, już miałam tych dużo momentów, gdy mogłam pokazać swoje piękne nogi. Teraz mogę założyć coś takiego bardziej stosownego według wieku i też według okazji. I ostatni punkt jest tak naprawdę bardzo ważny przy wyborze naszych ubrań. Chcę, abyście zwrócili uwagę na jakość i wybierali jakość niż ilość. Tak naprawdę dotyczy to też pań młodszych. I zawsze to mówię w innych wideo, też na to zwracam uwagę, że lepiej wybierać bardziej jakościowe rzeczy niż ten taki fast fashion i kupić i to się po prostu zepsuje. W ten sposób się zepsuje, że albo się rozciągnie, albo się zmniejszy w praniu, albo jeszcze coś się z tym zrobi, i wyrzucimy to. Więc od takich rzeczy, jeśli widzimy, że to jest taka rzecz jednorazowa, to od tego odchodzimy. Lepiej inwestować oczywiście w dobre tkaniny. Tutaj mówię przede wszystkim o kaszmirze, o jedwabiu. I oczywiście to są drogie tkaniny, ale myślę, że przynajmniej jedną rzecz z takiej tkaniny można posiadać w swojej garderobie. Po prostu zamiast tego, aby kupić więcej jakichś takich gorszej jakości, tak, to inwestujemy w tę lepszą jakość, ponieważ gdy zakładamy taką rzecz na siebie, to ta rzecz mówi sama za siebie. Nie będzie to taka rzecz, którą musimy jakoś wyciągnąć, musimy tutaj dodać apaszkę, musimy tutaj dodać jeszcze jakieś perły, musimy jeszcze jakieś akcesoria dodać, żeby po prostu podnieść poziom tej rzeczy. Nie, będziecie już mieć taką rzecz, która będzie mówiła sama za siebie, a już zdecydujecie się później same, czy chcecie dodać tutaj perły, czy nie, ale one nie będą potrzebne, bo ta rzecz będzie właśnie mówiła o tym, że to jest jakość, że to jest klasa, że to jest właśnie droga rzecz. I nieobowiązkowo ona powinna drogo kosztować, ale została ona stworzona z myślą o tym, że osoba będzie nosiła ją przez dłuższy czas, przez kilka lat, 5, 10 lat nawet. Takie naprawdę dobrej jakości rzeczy będą długo służyły. I gdy wybieramy taki krój bardziej klasyczny, to oczywiście te rzeczy będą nam długo służyły, będziemy mogli cały czas je zakładać i odtwarzać w jakichś nowych stylizacjach. Więc tutaj chcę właśnie zwrócić Waszą uwagę na to, może jeszcze tutaj bym tylko zaznaczyła, że nie wybierajmy zbyt obcisłych tych ubrań. Lepiej, gdy one są takie luźne, i oczywiście to będzie też wyglądało stylowo, ponieważ teraz to jest bardzo modne, ten oversize, ale nie trzeba wybierać tego oversize'u. Po prostu zobaczcie, ja mam taką koszulę tutaj jedwabną, która jest bardziej luźna i to sobie po prostu wpakowałam do spodni w taki luźny sposób i dobrze to wygląda. I naprawdę bardzo też dobrze to się sprawdzi u każdej kobiety 50+. Będzie to dobrze wyglądało, będzie tutaj podkreślało naszą piękną kobiecą sylwetkę, piękny biust i będzie też stylowo, będzie też wygodne, będzie też komfortowo i nietrudne. Tak naprawdę bardzo ważne jest to, żeby tworzyć takie stylizacje, które też są niezbyt skomplikowane. Po prostu mieć na myśli kilka takich wariantów i sobie odtwarzać je, powtarzać co jakiś czas i po prostu wtedy będziemy czuć się zawsze dobrze, będziemy zawsze spokojne o to, że wiemy jak się ubrać. Więc dziewczyny, piszcie mi też bardzo proszę, jak Wam się spodobały te rady, a jeśli potrzebujecie więcej inspiracji stylowych, to obowiązkowo zapraszam Was do oglądania moich kolejnych wideo, gdzie mówię więcej o tym. Też więcej o tym, jak się tutaj ubrać na zimę, na jesień. Dziękuję Wam bardzo, że byliście dzisiaj razem ze mną i do zobaczenia w kolejnych wideo. Pa, 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 pa.